日本で三味線という一つの弦楽器があるんです。 W Japonii istnieje pewien tradycyjny instrument strunowy, który nazywa się shamisen. Mówi się, że na shamisen należy grać nie za pomocą rąk, ale duszą i umysłem. Jest to właśnie istota i metafora wielości ścieżek prowadzących do celu. Jeśli jesteś prawdziwym artystą, musisz to robić w takiej koncentracji, z takim zaangażowaniem, aż staniesz się jednością z tym, co robisz. Wtedy rozpadają się mury technicznych ograniczeń i przestają być ważne schematyczne sposoby działania. Kiedy ograniczasz się do takich sposobów gry, które każą ci unosić się jedynie na powierzchni wody, nigdy nie doświadczysz głębi muzyki. Nigdy nie poznasz prawdziwej, wspaniałej otchłani głębin oceanu. To jedyna ścieżka wiodąca do harmonii umysłu i spokoju. Jesteśmy dzisiaj w prawdziwej świątyni muzyki, a będziemy grać koncert, który będzie koncertem ciszy. Ale wydaje mi się, że ta cisza jest uniwersalną muzyką, która potrafi zawrzeć w sobie piękno, ekspresję, twórczość, ale też mądrość, gdyż sekwencje, które będzie pisał mistrz, będą sekwencjami zapisanymi w postaci znaków kanji przy pomocy czarnego tuszu na białych płótnach. Zapraszamy na pokaz japońskiej kaligrafii Shodo w wykonaniu mistrza kaligrafii, mistrza Zen Roshiego Shodo Harady. Około 1200 lat temu w Chinach żył mistrz Jioshu. W wieku 17 lat dostąpił on oświecenia i od tego czasu praktykował u boku innego słynnego nauczyciela przez 40 lat. Przez następne 20 lat podróżował po kraju nauczając, po czym wstąpił do klasztoru Jioshu. Dożył tam sędziwego wieku 120 lat, nauczając kolejne grupy uczniów. Kiedy miał już prawie 120 lat, przyszedł do niego jeden z uczniów i zapytał: mistrzu, jestem tu nowy, powiedz mi, co powinienem robić? Młody mnich spodziewał się odpowiedzi dotyczącej wskazówek na temat praktyki duchowego rozwoju, a od Jioshu usłyszał tylko: czy zjadłeś już śniadanie? Jeżeli zjadłeś, powinieneś też umyć swoje miski. Pytanie skierowane do młodego mnicha dotyczące śniadania w rzeczywistości w głębszym znaczeniu dotyczyło urzeczywistnienia prawdy umysłu i oświecenia. Jioshu w rzeczywistości zapytał go: dostąpiłeś już oświecenia? Młody mnich odpowiedział: tak. Dalsza treść rozmowy po pytaniu, czy zjadłeś śniadanie, czytaj, czy dostąpiłeś oświecenia, brzmiała: no to idź i umyj swoje miski. I dotyczyła stanu, w którym odrzuca się dotychczasowe, pozorne oświecenie, żeby oczyścić umysł. Mnich, który przychodząc po raz pierwszy do nauczyciela twierdzi, że jest oświecony, ma to poczucie totalnie z siebie wyeliminować, odrzucić tę myśl i stać się na powrót istotą nieskażoną, czystą miską. Ważne jest, abyśmy doświadczali radości i szczęścia nie tylko na poziomie materialnym, ale byśmy istnieli w poczuciu, że w istocie naszym szczęściem jest fakt, iż jesteśmy ludźmi. Właśnie po to, byśmy umieli odnaleźć tę radość w sobie, praktykujemy zazen, co dosłownie oznacza medytację zen na siedząco. Najpierw harmonizujemy swoje ciało, tak jakbyśmy siedzieli w samym środku wszechświata. Następnie harmonizujemy nasz oddech, który nie może być za płytki, bo to przeszkadza w osiągnięciu stanu czystego umysłu. Następnym krokiem jest zharmonizowanie umysłu. Jest to o tyle trudne, że umysł pozbawiony jest formy. Formę posiada natomiast nasze ciało. Dlatego formy oddechu używamy do harmonizacji umysłu. Powinniśmy tak rozszerzać nasz umysł, aby mieć związek i poczucie jedności ze wszystkimi spośród 8 miliardów ludzi żyjących na Ziemi.
Kiedy zharmonizujemy oddech i ciało, wówczas nasz umysł, który tak łatwo lgnie do rzeczy materialnych i się rozprasza, powinien się uspokoić. Dopiero kiedy umysł jest uspokojony, jesteśmy w stanie naprawdę dostrzec potrzeby innych ludzi i całego świata. W dzisiejszych czasach mamy wiele problemów związanych z tym, że ludzie wyznają różne religie. Dochodzi na tym tle do wojen. Dlatego właśnie mistrz Jioshu powiedział, że powinniśmy umyć swoje miski. Po tym, jak już otrzymaliśmy radość i wewnętrzne szczęście, powinniśmy sprawdzić, czy tą radością potrafimy rzeczywiście podzielić się ze wszystkimi. Kiedy już doświadczamy radości i szczęśliwości z powodu wiary w jakiegoś Boga, którego odnajdujemy w sobie lub poza sobą, musimy umieć podzielić się tą radością, ale też i wyczulić się na cierpienie innych. Właśnie to jest przedmiotem obecnej praktyki moich uczniów podczas spotkania w Raminie. Na pewien czas ich opuściłem, żeby swoją obecnością podzielić się również i z Państwem. Wszystkie religie powinny służyć temu, żebyśmy nie byli osamotnieni i żebyśmy umieli dzielić się z innymi swoją wewnętrzną radością. Ale, co najważniejsze, tej radości nie musimy doświadczać wyłącznie przez religię. Możemy jej doświadczać uprawiając kaligrafię czy muzykę. Ważne w każdym z tych przypadków jest to, żebyśmy nie zatrzymywali ich kaligrafii, muzyki, sztuki, religii dla siebie, ale żebyśmy dzielili się nimi z innymi. Stworzone przez pana kaligrafie mają być umieszczone w galerii sztuki i sprzedane. Czy to możliwe, by miały one swoją cenę? Czy to w porządku, że są za pieniądze? Dla mnie w kaligrafii najważniejszy jest bezpośredni moment pisania znaku czy sentencji i stan szczęśliwości, jaki wtedy osiągam. Oczywiście, później tym zaczernionym papierem, kartonem czy płótnem ktoś inny może się posługiwać i do czegoś używać powstałych kaligrafii, uszczęśliwiać nimi siebie lub innych. Ale cokolwiek by nie zdecydowano zrobić z moimi kaligrafiami, będzie to tylko wyraz tego, co one dla innych znaczą. Harmonijna twarz, czułe słowa. Są to słowa Buddy i mówią o tym, że zawsze możemy ofiarować coś społeczeństwu, nawet wtedy, kiedy nie mamy pieniędzy. Jest 7 rzeczy, które zawsze możemy dać innym ludziom. Są to czułe słowa, ciepłe spojrzenie, życzliwe ciało, gorący oddech, czuły, rozgrzany umysł. Wiosenny wiatr wieje i przynosi znowu życie. Słowa te przywołują zimową scenerię, pejzaż, który przy pierwszym powiewie ciepłego wiatru ożywa. Zaczynają krążyć owady, a rośliny puszczają nowe pędy. Przypomina to stan społeczeństwa, w którym pomimo trudnych czasów wiadomo, że już niebawem nastąpi przełom i znowu będzie tylko coraz lepiej. Zdolność człowieka do koncentracji jest nieograniczona. Do odbierania bodźców ze świata zewnętrznego człowiek jest wyposażony w 5 zmysłów oraz umysł. Wszystkich tych narzędzi używamy, by wytworzyć w sobie jak najpełniejszy obraz całego świata. Nie osiągniemy tego za pomocą jednego wybranego organu. Choćbyśmy ubolewali nad tym lub poddawali dowolnej krytyce ten stan rzeczy, to na drodze duchowego rozwoju musimy posługiwać się jednocześnie wszystkimi dostępnymi nam metodami. Wtedy jest szansa, żeby ta droga się przed nami otworzyła, a dopomaga nam w tym koncentracja. Świeżo opadły śnieg do nowej srebrnej czaszy. Jest to obraz przedstawiający dopiero co wykonaną srebrną czaszę, dokładnie wypolerowaną, do której wpadają pierwsze płatki śniegu. Jest to ekspresja czystego umysłu,
który wypolerowany, wyczyszczony, odzwierciedla świat takim, jaki jest, bez nalotów i odkształceń odbicia. Wszystko w nim jest harmonijne i jest jednością. 自敬心これ道場 Tylko oczyszczony umysł jest miejscem do treningu. Jeśli kiedykolwiek osiągniemy stan czystego umysłu, wtedy i tylko wtedy jesteśmy w stanie rozwijać się dalej. 要するにこの世界を認識 Mówiąc o duchowym rozwoju i samodoskonaleniu, ludzie Zachodu niestety zazwyczaj są powierzchowni. Poruszają się na poziomie stereotypów i przesądów, a widzą właściwie tylko nieistotne różnice między nami. 認識しているこちらの Ja i moi uczniów praktykujemy medytację zazen, czyli w odpowiedniej pozycji, z właściwym oddechem uspokajamy umysł. Każdy może odmienić swoje życie, osiągając momenty głębokiego wyciszenia. 全体を Do tego potrzebujemy tylko jakiegoś spokojnego miejsca, gdzie możemy to robić w grupie, bo to jest skuteczniejsze. Ot i wszystko. Zauważyłem, że dzisiaj ludzi gnębi coraz większy stres i presja z zewnątrz. Ma to wpływ na duże spłycenie oddechu, który jest ulokowany wyłącznie w górnej części płuc. Kiedy wasz oddech jest krótki i płytki, nie jesteście w stanie uspokoić swojego umysłu. Mówi się, że 3 wielkie choroby obecnych czasów, czyli rak, zawał serca i udar, są spowodowane płytkim oddechem. Aby wziąć prawidłowy wdech i się dotlenić, najpierw musimy wykonać prawidłowy wydech i obniżyć ciśnienie. Mimo że otacza nas powietrze, nie wydychamy wystarczająco głęboko, przez co też nie możemy dostatecznie głęboko nabrać powietrza i mamy permanentny niedostatek tlenu. Dlatego proszę was, wszyscy zwróćcie uwagę na swój oddech. Powinniście wydłużyć go przynajmniej do 8 sekund. To dla waszego zdrowia. Oddech jest też bardzo ważny, kiedy umieramy. Ważny nie tylko dla osoby kończącej życie, ale również dla jej opiekuna. Kiedy towarzyszy się osobie umierającej, ważne jest, żeby samemu głęboko oddychać i niejako emanować własnym spokojem. Kiedy się rodzimy, pierwszą naszą czynnością jest nabranie powietrza. Kiedy umieramy, ostatnią czynnością jest wydech. W takim sensie jeden pełny oddech jest metaforą całego naszego życia.